Dzień dobry moi drodzy, witam się dzisiaj z Wami z Umania, a to oznacza, że jesteśmy w centralnej części Ukrainy, myślę, że już po raz ostatni w tym roku to na pewno. Umań początkowo miał być dla mnie tylko miejscem wypadowym do wisienki na torcie, którą chcę tutaj zobaczyć, jednak stwierdziłem, że jest na tyle ciekawym miastem, że zatrzymam się tutaj jeden dzień i trochę pooglądam sobie to miasto. Ale zanim pójdziemy na miasto, pokażę Wam miejscówkę, którą sobie wynająłem. A nie ma jej za wiele. Widok z okna nie porusza jakoś specjalnie. Tutaj... O, stop! Spodnie. Myślę, że tutaj jest dla nich zdecydowanie lepsze miejsce. Łóżko oczywiście. Wejście jest tu. Tutaj jest mała łazieneczka. Ktoś jeszcze na środku postawił lodówkę, oczywiście, żeby się nią zabić. Łazienka wygląda w ten sposób. Ktoś postawił kabinę bez prącika, to też można sobie wybić zęby bądź obić czoło. Tu parzy się moja kawa w butelce, ponieważ nie dostałem kubka i nie chciało mi się iść i robić awantury o kubek, ale i tak muszę iść, ponieważ jest po 8 rano i nie ma ciepłej wody. Całość kosztowała mnie 600 hrywien za noc. Czyli tyle. Jest zlepkiem trzech kultur, ponieważ kiedyś Umań leżał w granicy I Rzeczpospolitej, teraz oczywiście mieszkają tutaj Ukraińcy, a oprócz tego jest uznawany za europejską stolicę żydowską. A to ze względu na to, że w Umaniu, właśnie kawałeczek tam za mną, może potem sobie zobaczymy, jest grób Nachmana z Bracławia, czyli wnuka, można powiedzieć, założyciela, twórcy ruchu hasyckiego. Sam on oczywiście też był ikoną tegoż ruchu, dlatego co roku do Umania pielgrzymuje kilkadziesiąt tysięcy Żydów z całego świata po to, żeby pomodlić się przy jego grobie po prostu. Oprócz tego jest tutaj bardzo dużo inwestycji żydowskich. Cała dzielnica, w której się właśnie znajdujemy, w której przy okazji mieszkam, jest dzielnicą żydowską. Można bez problemu zobaczyć na ulicy Żydów z pejsami. A jak widzicie Żydów z pejsami, to jest spore prawdopodobieństwo, że to są właśnie Hasydzi. A to dlatego, że Hasydzi nakładają na siebie więcej obowiązków niż wymaga z pisma. I przykładem tego są chociażby pejsy. Ponieważ w piśmie jest napisane, że Żyd nie może golić boków głowy. Więc normalny, weźmy to w cudzysłowie, Żyd nie goli, tylko ścina nożyczkami. Natomiast Hasydzi uznają, że skoro nie można, to nie można, więc nie obcinają w ogóle boków głowy, a co za tym idzie, mają długie pejsy. Jak zresztą widzicie, tutaj większej rzeczy szlaczkami, których ja akurat już zupełnie nie ogarniam. Plakaty kolegów z pejsami. Tam trochę bardziej bogatszy, można powiedzieć, budynek, bogatsza część. Nie wiem, czy to lądowisko dla helikopterów tam u góry, czy tak tylko wygląda. No tu trochę biedniejsza, albo biedniej wyglądająca przynajmniej. Część knajp, które tutaj widać, tak jak na przykład tu piekarnia, ogłasza się, że jedzenie jest koszerne oczywiście, no bo wiadomo, koszerne być musi. Z tym, że teraz większość tych miejscówek jest zamkniętych. Wczoraj próbowałem tutaj wyjść coś zjeść, to się nie za bardzo dało. Teraz widzę, w ciągu dnia też się nie da, więc prawdopodobnie wszystko się to otwiera w okolicy tego ichniejszego Nowego Roku, kiedy oni tutaj właśnie przyjeżdżają pielgrzymować. Zresztą ostatnio widziałem artykuł, że padł jakiś nowy rekord wszechczasów, że do Umania zjechało 40 tysięcy Żydów na ten Nowy Rok. On był jakoś mniej więcej miesiąc temu. A tutaj hotel, w którym mieszkam, chociaż niespecjalnie polecam. O, jest. Przepraszam, że tak ostentacyjnie, ale tutaj bodajże w tym budynku jest właśnie
grób Nachmana. Jakby nie te stare posowieckie bloki, to całkiem ładna panoramka. To jakiś zalew chyba zrobiony. Tutaj mamy pana Szewczenko prawdopodobnie. Tak jest. Sądząc po wąsie można już elegancko poznać. A tam na dole jest znak I love Umań, gdzie wszyscy sobie oczywiście robią zdjęcia. I ja też muszę mieć oczywiście zdjęcie z I love Umań. Więc idziemy sobie na tarasik. A potem idziemy poszukać polskiego cmentarza, ponieważ tak jest podpisany na mapie. A tuż obok jest podpis, że jest to cmentarz burżuazji. Więc nie wiem, czy to przytyk, czy po prostu faktycznie może się tak nazywa. Zobaczymy. A i była fontanna, tylko fontanny obecnie nie ma, bo pewnie już jest za zimno. A szkoda. Kupę ludzi tam, strasznie dużo młodzieży. Zawsze jak na wschodzie będąc widzę takie pomniki jak ten Szewczenko na takim podejście, to mi się kojarzy, że tu musiał stać kiedyś Lenin. Oczywiście niekoniecznie tak jest w tym wypadku. Ten kamień wygląda raczej na nowszy niż Związek Radziecki. Ale jednak to jest ten sowiecki look. Jest i Umań. Maleńko, nie bój się, było lepsze. Co to, Titanic? Kurczę, Titanic, no. Titanic w Umaniu. Idziemy drugą stroną. Może z drugiej strony, żeby mnie zasłaniał, a z drugiej strony niebo zaparowane. Ktoś włożył dużo pracy, żeby takie modele poskładać. Sekret. Zakaz kąpieli nie dziwi w zupełności, no chyba żebyście chcieli popływać z oponą dookoła tyłka. Domki tutaj w okolicy polskiego cmentarza raczej takie uboższe, można powiedzieć. A tutaj pan w muzeum UPA mi powiedział, że Lenin nie jest wiecznie żywy. A tu proszę, ulica Lenińsko-Iskry. Nie wiem, co to jest Iskra, co prawda, ale sprawdzę.
cmentarz miał być tutaj i coś nie za bardzo jest, co? Chociaż jakiś krzyż się pojawił. Tam jakiś... O, może tędy. Ścieżynką. Trochę śmieci jak zwykle. Grób rodziny hrabiów Krasickich. SS24, nie mam zielonego pojęcia, co to może oznaczać. Jeżeli to jest polski cmentarz, to raczej trzeba o nim mówić w kategorii przeszłej, chociaż tu też coś jest. Widać, że był to jakiś nagrobek, może stąd. Jakiś pomnik właściwie, a nie nagrobek. Kurde, no, ale jaja. O, coś mnie łapie za nogę. Tu kolejny. Tu następny. Tutaj, o, tu jest chyba faktyczna część cmentarza. Chociaż nie, no to wszystko jest cmentarzem. Tutaj też jest jakiś zarośnięty grób. Dlaczego ten taki jest cały? Aha, czerwona gwiazdka. Major Gieroj Sowieckiego Sojuza. Takiż to właśnie Major Gieroj. Czyli finalnie jest tak, po tej stronie cmentarz ukraińsko-radziecki, po tej stronie jest poniszczony, zburzony właściwie całkowicie. Zresztą to jeszcze na koniec można śmiało zauważyć, jak to wygląda. Cmentarz, który był polski. No i koniec pieśni, proszę się rozejść. No dobrze, dajmy już spokój temu cmentarzowi. Oprócz tego, jeżeli chodzi o sam Umań, to był, jeżeli dobrze kojarzę, od początku wojny 4 razy bombardowany. A raczej 4 razy spadła tutaj po prostu jakaś rakieta, bo jakby był bombardowany, to pewnie nie byłoby gdzie spacerować. Jednym z takich miejsc było prawdopodobnie to skrzyżowanie, gdzie podobno ruska rakieta zabiła, o, wejście do schronu, zabiła rowerzystę. Jeżeli dobrze pamiętam, 24 osoby tutaj zginęły.
Jeżeli ktoś by miał ochotę, z kod QR można się dorzucić do odbudowy. Natomiast nie wiem, czy z takiego filmu uda się sczytać. To raczej nie tak, że celem był ten budynek. A to z tego powodu, że jakieś 200 metrów w linii prostej stąd jest jednostka wojskowa, koło której zresztą przed chwilą przechodziłem. I 800 metrów w drugą stronę w linii prostej są magazyny wojskowe. To też myślę, że rakieta była przewidziana raczej na magazyny wojskowe. No i niestety nie w magazyny trafiła. Chociaż z tego, co się orientuję, tu znowu do schronu, z tego, co się orientuję, to magazyny koniec końców i tak wyleciały w powietrze, tylko troszeczkę później. Oczywiście nie pokazywać zniszczony blok, tutaj przyjechałem, tylko idziemy teraz do parku, ponieważ jak byłem w Czerwonogradzie, w Pałacu Potockiego, który został przerobiony na muzeum, miła starsza pani powiedziała, że Potocki dla swojej żony, trzeciej żony Sofii, wybudował w Umaniu park. Więc skoro jeden z najbogatszych wtedy Polaków wybudował park, to prawdopodobnie ten park musiał być dość spektakularny. To też idziemy poszukać parku, zwłaszcza że porą jesienną z tymi kolorkami, liśćmi żółto-czerwonymi może być naprawdę ciekawy. Jeszcze nie wiem, którędy się wchodzi, na razie idę sobie terenem jakiejś uczelni, prawdopodobnie Uniwersytetu Rolniczego, coś w tym stylu. Tu po lewej stronie, tam wcześniej były akademiki, to już nie wiem, czy to również jest akademik, jakieś pole, więc prawdopodobnie jest to wydział uprawy jakichś roślin. Także idziemy szukać parku. No i dobrze, udało się dojść do parku. Do parku trzeba kupić bilet. Bilet kosztuje 100, czyli 12 zł. Myślę, że coś w okolicy 12 zł. Zostawię sobie na pamiątkę. Jeżeli dobrze pamiętam, to w tymże parku niemiecki pan z wąskim wąsem spotykał się z włoskim panem łysym przy okazji inspekcji oddziałów frontowych, niemieckich oczywiście, bodajże w 1941 roku. I spore prawdopodobieństwo, że te spotkania właśnie tutaj się odbywały, ponieważ jest to chyba centralny budynek parku przerobiony na szklarnię, z tego co widzę z lewej strony, bo jakieś inne nie wiem co. Zresztą z prawej strony też wygląda jak szklarnia. Tak to z grubsza wygląda z góry, chociaż nie jest to prawdopodobnie najładniejsze miejsce. Spróbujemy pójść tak, żeby oczywiście nie chodzić jak wszyscy. Czyli teraz wszyscy idą do góry, to ja idę na dół. Z tego co widziałem na mapce, na dole jest jakaś wysepka i jakieś inne miejsca turystyczne zaznaczone dość gęsto, więc może być całkiem ciekawie. Taką miejscówkę znalazłem. Przez okienko można sobie popatrzeć na wysepkę. Kurczę, ładnie całkiem. Stateczkiem się można nawet przepłynąć. Tam jest jakaś chyba kaplica albo nie wiem, tam dookoła się wchodzi i jest mostek. Tam nie wiem, czy go widać, jest mostek właśnie na tą wysepkę.
Nic nie ma w środku. Taka altanka po prostu. Ładne, chociaż nie powiem, nic tu więcej nie ma. Impreza na statku. I muszę przyznać, że trafiła się też fajna pogoda, bo tak w sumie to przyjechałem tutaj z 900 km, z czego połowę w deszczu, drugą połowę w grubym wietrze. A dzisiaj jest naprawdę pogodnie, słoneczko świeci, cieplutko, milusio. I jutro też tak ma być, na szczęście. Więc można powiedzieć, że pogoda trochę oddaje. I jeszcze kolorkami oddaje. Tutaj miejsce nazywane Doliną Gigantów. Prawdopodobnie od tychże głazów, które się tutaj znajdują. Tam chyba jest wodospadzik. Bardzo ciekawie to wygląda. Zejdziemy tam może na dół. Będzie lepiej widać. No całkiem ładnie. Może z drugiego brzegu będzie jeszcze ładniej. Może stąd. Naprawdę miłe miejsce. Myślę, że stąd będzie zaraz ładny widok na całość. Akurat jeszcze słońce trochę zaszło. Okej. Tada! O, tak to z grubsza wygląda z góry. Myślę, że bardzo ładnie faktycznie. Myślę, że jakby się udało przyjechać z tydzień temu, może za 2 tygodnie, to by było jeszcze ładniej. Jakby te wszystkie liście były na drzewach, ale już nie da się aż tak wszystko perfekcyjnie zaplanować, zwłaszcza jak się pracuje. Ну така Та не суда. хоче він просто так до тебе підходить, він чекає яблучко, що він просто так хоче для живих. Поднимай, поднимай, что ты растираешь.
Nie, jakoś tam trzeba przejść. Faktycznie pani Pałacu Potockiego w Czerwonogradzie miała rację, że park jest całkiem robi wrażenie. Zwłaszcza, że ma 2 jeziorka, fontanny i parę innych ciekawych bajerów. Nie powiedziała mi natomiast czegoś, co sobie potem wyczytałem, że pani szanowna Zofia, trzecia żona Potockiego, była turecką kurtyzaną. Nie jest to oczywiście jakoś specjalnie istotne w zwiedzaniu tego parku, ale w ramach ciekawostki. O, chyba nawet ładniej niż tam. Właśnie się zorientowałem dosłownie minutę temu, że mikrofon, który mam do kamerki, nie jest przez tą kamerkę widziany. Więc mam tylko nadzieję, że dźwięk szedł z samej kamerki, jaki by nie był, a nie, że to brak widzenia mikrofonu spowoduje, że dźwięku nie będzie wcale. Wtedy będę bardzo zły. Państwo sprawdzają, czy Pegas to on, czy ona. Trochę po chamsku, poza ścieżką, no ale już trudno, kawałeczek. No ładnie. Ładnie, ale trzeba się powoli zawijać i przygotować jeszcze do jutrzejszego wyjazdu, bo niestety jutro będzie bardzo długi dzień. A to dlatego, że muszę wstać rano, żeby godzinę podjechać do muzeum, które chcę zobaczyć. W muzeum podobno zajmuje jakieś 2-3 godziny. Jeżeli tak będzie, no to faktycznie dzień zacznie się robić bardzo krótki, a potem jeszcze 6 godzin jazdy do następnej miejscówki. A to oznacza, że znowu będę jeździł dość mocno po ciemku i dość mocno nieznanymi drogami, więc znowu będzie stres. Lecimy smarować łańcuch w motorze, pakować graty, bo i tak prawdopodobnie gdzieś za 40 minut, może troszkę więcej, stracimy światło słoneczne. Pasowałoby coś jeszcze zjeść.